wszystkie zawody świata są potrzebne. Ktoś musi szambo wywozić, tak? Oh, I have that on the camera. Okej, słuchajcie, jeżeli chodzi o najlepszą radę, jaką kiedykolwiek dostałem, to brzmi ona tak. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o 2 przeciwstawnych poradach, jakie można dostać w życiu. I jedna z nich to jest najlepsza porada, jaką ja kiedykolwiek słyszałem, a druga z nich jest najgorszą poradą, jaką kiedykolwiek słyszałem. Jedziemy teraz na plażę White Beach na wyspie Panglao. Przypominam, jesteśmy na Filipinach. Żeby tam dojechać, musimy przejechać przez dużą górkę. Można ją nawet nazwać górą. Widzicie ją w tym momencie. No i jak będziemy na plaży, to dokończę Wam historię, aczkolwiek teraz mogę Wam powiedzieć, później tą myśl rozwinę, ale powiem Wam, jaką najgorszą radę w życiu dostałem ja. Jest to bardzo krótka rada i mogłoby się wydawać, że jest to rada bardzo dobra, praktyczna. Okej, do rzeczy. Bądź realistą. To jest najgorsza rada, jaką w życiu dostałem. Jeżeli kiedyś usłyszycie taką radę od kogoś, to uciekajcie od tej osoby z daleka, jako od osoby, która ma Was w życiu zainspirować czy do czegoś zmotywować. Bo bycie realistą to znaczy zabij swoje wszystkie sny, bo i tak się nie spełnią. Musisz myśleć logicznie, realistycznie. Przestań w ogóle podążać za marzeniami i mieć jakieś tam wizje na przyszłość. Bądź realistą. Najgorsza rada, jaką można dać lub dostać. Zobaczcie, jak można dojechać. Z głównej drogi skręciliśmy w lewo, no i podjeżdżamy praktycznie pod sam raj, ale napisane no parking i musimy pojechać kawałek dalej, w tamtą mańkę. What's up, babe? Where are you? I cannot see. How is your TikTok? Go follow iJane TikTok, guys. Link in the description. Just happy because you have a Valentine gift from the TikTok, yeah? Yeah. And what is that gift? What is that gift? Say. The ginger shampoo. Not the ginger shampoo. I'm talking about they removed my account warning. Yeah, no more warning. Your account is not under danger of losing it. You already lost one account. Yeah. I had there like 400k? 300 plus. 300 Almost plus. 400. Yeah. Like so your account now. hopefully you're not gonna lose this one. iJane spotkała koleżankę, to znaczy kolegę, to znaczy koleżankę, która chce być kolegą. I czuje się jak chłopak i sprzedaje perły, podejrzewam. I told him or her to say something, so but there might be someone to buy this pearl, yeah? Yeah. I don't know. Well, if you wanna buy pearl, contact me and I will tell him. Provide you. Yeah, provide. So this is your friend selling pearls, yeah? And this is original, real pearls that the Bajau people take from the sea by themselves, yeah? And who get those pearls? Can you ask? Sa mga pearls, pareho ni Tahit. Makam, di ba? Fathers mostly. Oh? Their fathers. Fathers, yeah, they're fathers. So the fathers are diving and getting the pearls, Yeah. and the children selling, yeah? Depends. Sometimes the father is also selling. Okay. And he's right now selling vendor. So who is making the pearls like shape and to make the final product? Sa mga hinang ito parayay pahaptan na ba? Sa mga hinang. He is the one who's making it. He is the one? Yeah. You were doing the pearls? Yeah. Wow, I didn't know. Hey. May What is that? pearl. Mother. Really? Mother pearl. Yeah, mother pearl.
But There, what there is this. there is pearl inside? There is pearl inside, yeah? This is mother pearl. Ah, so This there is no hole. pearl inside of this. Yeah. There is that's just the shell of a pearl, yeah? Okay. They call it mother pearl. Okay. Why there is like this that looks No, like I there's never pearl take inside? still pearl. Ah, this is like This inside is make this like this. yeah. So there is pearls inside. So you're not professional pearl seller or Yeah. anything. But you were wearing pearls when we met first time. Actually. Yeah. That's a fun fact. Czyli oni są teraz w pracy i szukają Project. tutaj pracy w Project. pracy. He always repeat Polish words. Yeah. Remember? Yeah, of course I remember. W samochodzie. 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 Siema. Yeah. Siema, siema, dziękuję. Siema, siema. Okay, good luck guys. We're Good gonna luck eat with with them. selling. Huh? We're gonna eat with them. Okay, so but where we go there? Yes. Tutaj jeszcze do niedawna można było wjechać autem. Teraz tu zablokowali, postawili słupki, stoły i nie można wjechać niczym. A tam dalej był parking dla auta i normalnie można było sobie tędy przyjechać. No ale jest tutaj taki jakiś hotelik i pewnie nie lubią, że im jeżdżą 20 razy dziennie ludzie tędy. Co robić? Takie życie. Mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli tam dojechać, a teraz idziemy z tobołami. No jest okej. Okej, przyszliśmy na miejsce, zaraz wam powiem o co chodzi w życiu i będziecie mogli osiągać swoje największe marzenia bezproblemowo, tylko podążajcie za tym, co mówi guru Damian, największy guru polskiego show biznesu. Ha, 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 wiem, że śmieszne, dlatego się śmieję sztucznym śmiechem. Nieważne. Tak czy siak... No, cool. Or at least like that, yeah. No i dopiero co przyszliśmy, już głodny pies pierwszy się pojawił. Zawsze na plażach są głodne psy. Morza szum, ptaków śpiew, złote palmy pośród drzew. Słuchajcie, zanim wam powiem najlepszą radę, jaką kiedykolwiek dostałem, to zjemy z Jane, bo jesteśmy głodni, ale już za chwileczkę, już za momencik będziecie wiedzieć, jaka jest najlepsza rada, jaką można dostać w życiu. I faktycznie jest to najlepsza rada. Mróweczka była. Okej, smacznego, my zaczynamy jeść. Jeśli chodzi o moje jedzenie, to są pestki dyni, orzechy walnuts, nie wiem jak to po polsku, chyba włoskie, banany i mango, no i różne proszki. Całe życie lubię proszki, więc do tej pory z nich korzystam. Kiedyś inne lubiłem i nie wkładałem ich do ust, tylko w inne dziurki. A teraz takie proszki mam fajne, które polecam wam. Na dole możecie zobaczyć, sobie są w opisach jako linki afiliacyjne. No i tutaj macie mango. Najlepsze na świecie mango. Worek odlatuje, muszę gonić. Gonić worek. Can you explain why this is your favorite part of the mango? The one that is, you know, with the seed? With the bones? Yeah, with the bones. Because it's the best. I don't know. It's You like to suck, yeah? yeah. With the bones, I really like. Yeah. I guess there is more vitamins next to the seed. And also it's the sweetest, yeah? Yeah. Yeah, like you. The sweetest.
Smacznego. Jakby ktoś się zastanawiał lub to kogoś ciekawiło, to zacząłem jeść mięso od kiedy się ohajtaliśmy z Jane. No bo wiadomo, gotuję czasami. No i ogólnie z mojego researchu wynika, że jedzenie mięsa jest zdrowe. Wiadomo, najlepiej by było jeść mięso, które tak pochodzi z, powiedzmy, z krów czy świni, które sobie chodzą po zielonej trawce i zajadają zielone liście. A jeżeli nie ma takiej opcji, no to po prostu trzeba jeść mięso takie, jakie jest. Ale ogólnie z wielu badań wynika, że jedzenie mięsa jest zdrowe. A co jest niezdrowe? Jedzenie procesowanego jedzenia. Czyli Snickersy, Marsy, Coca-Cola, wszystko co jest sztuczne. Wszystko to, co 50 czy 100 lat temu w ogóle nie było jedzeniem. A w tym momencie idziemy do sklepu i w sklepie 80 czy 95% produktów, które są spożywane, które są sprzedawane jako produkty spożywcze, to w ogóle nawet nie jest jedzenie. To jest po prostu trucizna, która dobrze smakuje i wmawia się ludziom, że trzeba to jeść. Smutne ogólnie jest to, że większość ludzi je po to, żeby smakowało, a nie po to, żeby czuć się dobrze i żeby być zdrowym. I ogólnie jest odwrotna mądrość, czyli żeby było przyjemnie przez 10 minut podczas posiłku, bo tyle mniej więcej się je, no a później to już nieważne, tak? Ja wolę, żeby było i przyjemnie podczas posiłku, bo da się jeść i zdrowo, i pysznie, no i żeby dobrze się czuć, długo żyć, żeby kuśka... Wiecie o co chodzi. Nie ma. Polacy, słuchajcie, Polacy. Wszędzie Polacy. Gdzie byście nie pojechali, ty normalnie widzę Hulk Hogan w morzu. Nie przekręcę wam kamery, bo za dużo zachodu, ale centralnie gościu wygląda jak Hulk Hogan w morzu. Też jest duży, też wygląda jakby przez połowę życia walczył w WWF i brał sterydy. Centralnie Hulk Hogan. Polaków też wam nie pokażę, bo są tam. Nie chce mi się przestawiać kamery. Myślałem, że przyjdą, może się przywitają, ale widzą, że jedzą. Że jemy. Widzą, że jedzą. Widzą, że jemy, to może się wstydzą, bo nie wypada tam przy jedzeniu przeszkadzać. Zaraz tą radę wam powiem, ale jeszcze powiem wam taką ciekawostkę, sorry. Na samym początku, jak przyjechałem na Sikihor, pierwszy raz, to było jakieś 10 lat temu, jak szedłem na imprezę, to praktycznie byłem jedynym białym. Po kilku latach prowadzenia vloga i reklamowania tej wyspy, swojego guest house'u i tak dalej, jak szedłem na imprezę, to się okazywało, że na tej imprezie na przykład potrafi być 20 Polaków. Wyobraźcie to sobie. Na malutkiej rajskiej wyspie w Azji Południowo-Wschodniej, gdzieś tam daleko, za górą, za rzeką, idziesz na imprezę, powiedzmy, nigdy nie widziałeś Ucieczki do raju, przyjechałeś na Sikihor jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, idziesz na imprezę w piątek do Caesars, a tam jest 20-25 Polaków. I szczęka opada. Takie rzeczy się działy. Później było tak, że gdziekolwiek by się człowiek nie pojawił, wszędzie były Polacy. Wszędzie byli Polacy, naprawdę, wszędzie. Praktycznie w każdej restauracji, na każdej imprezie, na każdej fieście, gdziekolwiek człowiek nie szedł, to byli Polacy. Tak to bywa. Teraz znowu będzie tak na Bohol. Już tak zaczyna być. Coraz więcej widzę Polaków tutaj regularnie. No i dopiero co się skończyła srandemia, no i powiedzmy, że jeszcze ludzie w maskach chodzą. W ogóle przesłanie do Filipińczyków. Słuchajcie, już nie trzeba nosić tego na twarzy.
Więc proszę was, ściągnijcie to, bo to nie ma w ogóle sensu, żeby to nosić. To tylko przeszkadza. To tylko przeszkadza i jest niezdrowe. Na talerzu, żebyś piachu nie musiał jeść. Zobacz jaki wypas. Tu masz jeszcze to zjedz. Ryżu nie zjesz? Jesz. Dobry piesek. Budą? Budą? Don't worry about the door. Sprzedawcy pereł przyszli, ale boją się psa. No. Są bardzo niezdecydowani. Jeść czy nie jeść? Przysiąść się czy nie? Poczekaj jeszcze chwilę. It's okay, you can come. Ja mówię do nich po angielsku, a oni po angielsku nie rozumieją. Patrzy co jest do żarcia. Czy warto się przysiąść, czy nie warto? No sin. Oh, I have that on the camera. Słyszeliście jak żona beka? To jeszcze było nic. Do you hear? I hope they hear. But it's loud here, yeah, the waves and the wind, but Yeah, they not I will make it louder. And if cannot hear, I will put the burp from online. I will download some other burp just to present. But don't worry, I will also put my fart. So it's equal. Nangay. Pokażę wam. Talo ko lang. Nagrywa sytuacja. Zastanawiałem się, czy jest, czy nie. Matagulalam na niya kan. Pies czeka. Agar-agar. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Wyobraź sobie, że to, co teraz wydaje ci się twoim największym... Nie mogę się skupić, bo iJane robi TikToki i włączyła jakąś muzykę. Okej, jeszcze raz. Wyobraź sobie, że to, co teraz wydaje ci się twoim największym snem, okaże się tylko małym celem, jak zaczniesz realizować swoje sny, marzenia i plany. Okaże się tylko takim małym, jednym elementem w wielkich snach, które zaczną się przed tobą odkrywać. Inaczej mówiąc, wyobraź sobie, że to, co teraz wydaje ci się sufitem, czyli maksymalnym osiągnięciem życiowym, jakie możesz osiągnąć, to tak naprawdę jest tylko podłoga. Wtedy, kiedy zaczniesz realizować już swoje marzenia. I faktycznie tak jest. Moim największym marzeniem kiedyś było to, żeby otworzyć guest house i myślałem, że to już jest koniec. Że to już będzie koniec. Że już na zawsze będę w tym guest house'ie i tam po prostu będę żył sobie jak w raju i to będzie moje szczęście. I było to szczęściem przez około 4-5 lat. Później zamieniło się w dzień świstaka, czyli codziennie każdy dzień wygląda praktycznie tak samo. Te same miejsca, ci sami ludzie, te same jedzenie, te same plaże i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu zacząłem realizować kolejne sny i marzenia. Więcej podróżować, zacząć robić muzykę. I wiem, że to dopiero początek mojej drogi. Życzę wam, żebyście też uwierzyli w siebie i zaczęli realizować swoje sny. Ja wiem, że bardzo potrzebni są sprzedawcy na stacjach benzynowych, w McDonaldzie, w sklepie, górnicy i tak dalej. Wszyscy ci ludzie, którzy podtrzymują system. Jestem im ogromnie wdzięczny, bo ci ludzie są bardzo potrzebni. Natomiast no, są inne możliwości. Nie odbierzcie tego tak, że ja się z tych ludzi naśmiewam, bo tak jak mówię, wszystkie zawody świata są potrzebne. Ktoś musi szambo wywozić, tak? Ktoś musi przywozić palety pełne pożywienia, czy w ogóle cegieł. No ale ktoś też może robić coś bardziej kreatywnego i się czuć z tym trochę lepiej. Ja pracowałem w fabryce przez 2 lata i były to praktycznie jedne z najgorszych lat w moim życiu. Czułem się tam jak niewolnik. Poczułem, co to znaczy korporacyjne szczurostwo, gdzie lizanie dupy
majstrowi było codziennością wśród niektórych ludzi tylko po to, żeby dostać dodatkowe godziny, żeby więcej zarobić, a jeżeli nie lizałeś majstrowi dupy, no to dostawałeś kiepskie prace, dużo cięższe, dużo mniej przyjemne. No i ogólnie tak to wyglądało i w tej fabryce czułem się jak niewolnik, jak po prostu numerek, który służy do tego, żeby było więcej numerków tam, gdzie hajs na koncie jest właściciela fabryki i współwłaścicieli. Jak jedna malutka zębatka w wielkiej maszynie, która człowieka ma za nic. Ale tacy ludzie też są potrzebni. Przez 2 lata to robiłem, więc wiem. Większość ludzi, którzy tam pracowali razem ze mną, byli nieszczęśliwi. Pracowali tam latami, do tej pory podejrzewam tam pracują, byli nieszczęśliwi, do tej pory są nieszczęśliwi. Podejrzewam, że dużo bardziej niż byli, no ale ktoś musi wycinać w blachach dziury i robić z nich kotły grzewcze, tak? Co ty tylko tym tyłkiem kręcisz? Nie masz nic więcej do zaoferowania? Na pewno głupia jesteś i w ogóle zero jakiejkolwiek osobowości, tylko wygląd i kręcenie tyłkiem. Takie komentarze były, tak przy okazji, to nie są moje myśli z głowy. Tutaj koledzy, żony. Damian, show mabuhat. Ha? Show heavy. Heavy? No, not heavy. Damian vlogging. Vlogging, yeah. What's up? Welcome in the vlog. Yeah. And bye bye. Thank See you you. so much. Bye. Tutaj był kręcony teledysk do Jedno życie, jedna ziemia. Nie wiem, czy kojarzycie. Jak nie kojarzycie, to wstawię wam wstawkę. Tutaj jechaliśmy jeepem. Tam dało się jeszcze wjeżdżać, teraz już się nie da. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie widział tego teledysku Jedno życie, jedna ziemia, to polecam. Wiele osób mówi, że to moja najlepsza piosenka i mój najlepszy teledysk. Więc jedno życie, jedna ziemia. No i Jane była w teledysku, you remember? Music video, you had a fever. Yeah. And people were asking, what's happening with you? And Chris also was asking, hey, Yeah. tell her to smile more. But she felt like dying from fever, which we were not aware that is so bad, because she was shy to say that she have a fever. Yeah. Great. But yeah, we made it and the music video was really good, really cool. So check this out. Because I'm with you. What? Because I'm with you. What do you mean? When I'm with you. That's not this one. That's another one. Takie widoki to fajnie by było mieć w lusterkach całe życie, co? Widok w lusterku. Jak zbliżę, to nawet nie widać, że lusterko. A jednak. Guys, dumbbell step on shit. No. And he wasn't, I mean, But we wasn't first sure if it's shit. But first we were like, do you smell shit here? Like 2 minutes earlier we smells like shit here, yeah? Yeah. And then I see something and I put my finger in it and, is this shit? And I smell, yes, it's shit. Confirmed. Confirmed because it was from the nose. I put my finger in the shit to check if it's shit, yeah? Yeah. Because it was unclear and it was at the beach in the sun. Yeah, but it's in your feet and you put in your I know, I didn't know that it's in my feet. When I stand up, I see that it's also in my feet. I probably bring it with me. Yeah. And it's confirmed. It's shit. Congrats.